Cześć, witajcie. Dzisiaj rozpoczyna się projekt Lelewska, czyli to będę ja. Nazywam się Ewelina Lelewska, jestem coachem, mentorem. Promuję zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne przede wszystkim, ale zdrowie fizyczne jest nieodłączne z tym zdrowiem psychicznym. Więc postanowiłam, że powiem Wam, jaką ja przeszłam drogę, żeby być w tym miejscu w życiu, w którym jestem. I zaczęłam od wagi, słuchajcie. Dlatego ten projekt się nazywa Jak schudnąć 2 metry, bo tyle schudłam ja. I jak to utrzymać, bo to nie jest problem schudnąć, ale utrzymać już zdecydowanie tak. Ja trzymam wagę 2 lata prawie i powiem Wam, że w najtrudniejszych czasach ważyłam 105 kilo. Dzisiaj ważę 68 i to takie przymusowe. Nabieram teraz masy, dlatego że jak zaczęłam ważyć już 65, to zaczęłam się sobie nie podobać. Po prostu chcę mieć trochę ciała na sobie, dlatego że ta buzia po prostu zrobiła mi się taka wklęsła. I ja nigdy w życiu, słuchajcie, nigdy w życiu nie powiedziałabym, że ja będę na takim etapie, że ja już nie będę chciała chudnąć. Słuchajcie, widzicie to z tyłu? Tyle się nachodziłam w zeszłym roku. Teraz mam chwilową pauzę. Trenuję tylko karate i siłownię, dlatego że maj będzie crazyolski, reszta roku też. Jak wiecie, kto mnie śledzi, jadę na pustynię, będę szła 100 km po pustyni. Więc to są przygotowania na ostro. Ale trzymam wagę, słuchajcie, prawie 2 lata. Czyli 2 lata to już jest taki nawyk we krwi. Po pół roku zaczyna się w nas coś zmieniać, a 2 lata to już mamy nawyk we krwi. Więc zaczynamy, słuchajcie. Ja co tydzień będę wrzucać materiał. Nie musicie robić żadnych notatek, bo wszystko będzie w linku. I powiem Wam, jak ja zaczynam. Czy czuję się kompetentna do tego, żeby mówić o odchudzaniu? I tak, i nie. Z jednej strony tak, bo jestem dyplomowaną dietetyczką. Oczywiście, jeżeli znałam tego tematu, znam wszystkie diety, bo wszystkie je przerobiłam na sobie bezskutecznie. Przerabiałam około 7 dietetyków, 5 psychodietetyków, bo zmagałam się z kompulsywnym obiadaniem się. Cierpiałam na zaburzenia odżywiania. Zajadałam stres, mówiąc najprościej. I zobaczcie, wyszłam z tego pięknie książkowo. Da się, da się. Na tym kanale jeszcze zanim zaczniemy, zapomniałam powiedzieć o najważniejszej rzeczy, że tutaj jest tylko jedna zasada, że jeżeli nie macie do powiedzenia nic miłego, to się po prostu nie odzywajcie. Tyle, ja będę bardzo bronić tego i także miejcie to na uwadze. I pamiętajcie, że na tym kanale, ja to napiszę w opisie, jest taka lista słów zakazanych. Nie mogę, nie da się, bo i ale. Także to wszystko będzie w opisie. Jak mówię, nie musicie robić notatek. Więc zaczynajmy od początku. Od teraz, słuchajcie, będziecie pięknie chudli. I dlaczego? Dlatego, że tak, my zamieniamy strach w odwagę. My zamienimy cierpienie w radość. My zamienimy gniew we współczucie. Zamienimy nienawiść w miłość. I pamiętajcie, że takim w sumie najfajniejszym hasłem, jakie mi zostało w moich przemianach w głowie i które mam zawsze i to dźwięczy tam i dźwięczy i ono Wam też bardzo pomoże, jest, że takie, że słuchajcie, wola wytrwałości jest silniejsza od nawyków, bo jest. Także to mi tak, to mi tak utknęło mocno w głowie i tutaj zaszły spektakularne zmiany. Ja oczywiście dodam, że ja schudłam po 40, czyli wtedy, gdzie, słuchajcie, dla mnie ta 40 była przełomowa, bo lada moment kończę 43 lata, słuchajcie, więc te 3 lata się tyle zadziało, ja Wam to będę opowiadać. Ja też, u mnie to był poważny aspekt psychologiczny, ale ja nie będę o tym mówić. Wiecie dlaczego? Bo ja będę o tym opowiadać na prywatnych coachingach. Nie będę o tym mówić tutaj, dlatego że Wy mnie zaraz postawicie w roli ofiary i siebie też. Zaraz będzie, o Boże, jak ona była biedna i tak dalej. Nikt na tym kanale nie jest ofiarą. Żadne okoliczności i żadni ludzie w Waszym życiu nie powodują to, że jesteście ofiarami. Nikt na tym kanale nie jest ofiarą, więc sobie podaruję. Takie głębokie rozmowy będziemy prowadzić na prywatnych sesjach, które będą wkrótce w terenie. A już dzisiaj zapraszam ze sobą, bo przyjeżdżam na swoje urodziny, zanim zjadę na dobre do Polski. Będziemy łazić po górach, górskich wyrypach i robić te wszystkie krejzorskie rzeczy w terenie, bo ja będę pracować z Wami w terenie. Nie inaczej, bo tam można dopiero zobaczyć. Będziemy rzucać kamieniami, puszczać balony, rzucać patykami w drzewo. Zobaczycie dlaczego, ale o tym będzie później.
Więc już dzisiaj zapraszam, jak ktoś chce się ze mną przejść, bo ja jestem z Wrocławia, na Ślęże. No, to będzie bardzo ciekawy spacer. Dawajcie znać, to się umówimy, bo ja tam idę na bogato. Ja robię koronę gór polskich, część już mam jej zrobionych. Jestem po kursie turystyki wysokogórskiej oczywiście, ale najlepszy przede mną, bo ja będę na Monteverest Base Camp za 2 lata, więc to się dopiero rozkręcam, ale ja chętnie na nowo to zrobię z wami. Jak chcecie zrobić koronę gór polskich, KGP, zamówcie sobie książeczkę, będziemy razem zbierać pieczątki. Na to zapraszam już dzisiaj. Chętnie się z wami wdrapię. A przypominam, że mam lęk wysokości i przestrzeni i da się, da się. Wchodziłam, słuchajcie, po skałach i tutaj chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, ja się bardzo boję wysokości, bardzo, bardzo, przestrzeni też i dałam sobie target, że wejdę po skałach, 10 metrów do góry. Trzęsąca się z adrenaliną taką weszłam. Pokonywanie własnych strachów to jest to, co mnie nakręca. I odchudzanie było taką, to jest ta adrenalina. Robię wszystko bez względu na to, jak się tego nie boję i nie ma takiej opcji, że ktoś i coś mnie zatrzyma. I to jest wypracowanie sobie tego stanu umysłu, bo jeszcze do niedawna miałam poważne problemy z wagą, z wieloma rzeczami i zobaczcie, co się teraz dzieje. Cuda, magia, siła umysłu, siła woli, bo wy też będziecie chudli siłą waszej woli i umysłu. Więc tak, pierwsze zadanie, ja wam rzucam codziennie tygodnik będzie motywacyjny, czyli ja wam rzucam codziennie jakiś fajny motywator do zmian. Odnośnie odchudzania, my zaczynamy od odchudzania, to jest projekt numer 1. Później będzie drugi, później będzie alko, później będą związki i tak dalej. Czyli to wszystko, co sprawia największe kolce w naszym tyłku. Czyli zaczynamy od odchudzania. I teraz tak, ważna rzecz dla pań, że każda skaza na ich ciele i dla panów to jest walka. Pamiętajcie, każda blizna, rozstęp, czy celulit, czy cokolwiek by to nie było, każdy ślad na waszym ciele to jest walka. Jeżeli mówimy o chorobach i zostają blizny, to jest walka o zdrowie, to jest walka, to jest siła waszego charakteru. I ja na przykład byłam bardzo zawsze źle nastawiona do swojego ciała, dużo przeszłam w tym temacie, dużo przykrych rzeczy, traumatycznych, ale jak mówiłam o tym, takie głębsze rozmowy będziemy na sesjach prywatnych lub małych grupowych organizować. Więc bądź na moich treningach coachingowych w większej grupie, to będę wam wtedy szczegółowo to opowiadać. Ale zobaczcie, ja to odwróciłam tak, ja zawsze mówię, że mam ciało po przejściach. Bo schudnięcie 35 kilo w sumie od początku, nie mówię, bo ostatnie 20 parę schudłam tak w przeciągu tych dwóch lat, ale waga wyjściowa to była 105 kilo i kiedyś ja bym nawet tego nie powiedziała głośno. Boże, no. Ale słuchajcie, znalazłam drogę do tego, żeby to utrzymać. Po wszystkich dietach, dietetykach, kanałach YouTube, milionach przepisów, liczeniu kalorii, aplikacjach. Tutaj jestem ekspertką w tym temacie. Tutaj mogę się z wami podzielić. Także nie czuję się kompetentna zbytnio, żeby... Będę wam rzucać przepisy i tak dalej. Jeżeli chodzi o dietetykę, tak, jestem po studiach podyplomowych, mam dyplom oczywiście, ale zawsze uważałam, że dietetyk to człowiek, który powinien być w temacie co najmniej 5 lat studiowania i drugie tyle praktyki. Zostawię wam namiary w opisie. Wszystko jest w opisie, nic nie zapisujcie. Wszystko będzie w opisie. Więc tak, od czego ja zaczęłam właśnie, to pamiętajcie, że nie macie brzydkiego ciała, tylko macie ciało po przejściach. I każdy rozstęp, każda blizna jest waszą walką o coś. Więc tak zaczynamy kochać ciało. To jest w ogóle podstawa wyjścia do wszystkiego. I teraz tak, robimy sobie tak, że jeżeli jesteście gotowi na prawdziwą zmianę, czyli nie będziecie mieli 1000 wymówek, bo wy sobie zawsze je znajdziecie, żeby nie schudnąć. Jeżeli jesteście gotowi, żeby... My się tu nie odchudzamy na tym kanale w ogóle. My będziemy jeść zdrowo. Samo słowo odchudzanie jest zakazane. My się nie odchudzamy. My będziemy tracić wagę, dlatego że my będziemy zdrowo jeść. Dlatego. Czyli jeżeli ktoś was zapyta, odchudzasz się? Nie, ja się zdrowo odżywiam. Koniec, kropka. I tutaj jest cały w ogóle sekret. Nie będzie liczenia kalorii, nie będzie zastanawiania się nad tym, o Boże, jaka lista zakupów. Nie, nie będzie tego. Ale do tego dojdziemy. Więc na razie na spokojnie sobie zaczniemy. Mamy zeszyt. Zaczynamy od zeszytu, słuchajcie. Ja sobie kupiłam celowo taki piękny, słuchajcie. Tak, tu jest napisane psychodietetyka, bo takich zeszytów mam zapisanych około 100.
Mhm. Tak, dokładnie. Dobrze usłyszeliście. Bo całe życie zmagać się z wagą i to wynikało z wewnętrznych przekonań, z podłoża te wszystkie bzdury, że to są geny i w ogóle, jeżeli to są geny, to dlaczego ja ważę 68 kilo i to ledwo jeszcze się muszę starać, żeby przytyć? No jak? Proszę was, to jest bzdura, ale do tego dojdziemy. Na razie początek. Fajny zeszyt. Dla mnie był motywacyjny to żarówka z mózgiem, bo ja kocham w ogóle mózg, słuchajcie, i te zmiany, i siła woli, którą możemy wszystko zrobić w życiu. To nie tylko odchudzanie, ale do tego dojdziemy. Więc dobra, mamy zeszyt, podpisujemy go jak chcecie. Nowa ja, psychodietetyka, whatever. Podpisujemy. I teraz tak, to będzie w opisie, jak mówiłam. Nie musicie teraz tego notować. Kupcie sobie ten zeszyt. Będą cotygodniowe nagrania, dlatego żebyście mieli czas na to, bo to nie jest sztuka wejść w rutynę dnia jutro i nagle zastanawiam się nad tym, co kupuję, czy jakieś takie rzeczy, czy jeszcze musicie mieć czas na to, żeby iść po ten zeszyt i zrobić to, o co ja was proszę. Nawet nie tyle, co proszę, zachęcam, dlatego że nie każdemu się to oczywiście spodoba. Ja wam mówię, jak ja doszłam do sukcesu, bo to jest sukces, utrzymać taką utratę wagi i zmierzyć się też ze swoim ciałem, bo chyba to, jeżeli ja już dochodzę do wniosków, że nie chcę być za chuda, to zobaczcie, jak się dobrze dzieje w tej głowie. I wy też tam będziecie, na spokojnie. No. Czyli tak, mamy ten zeszyt, strona numer 1. Zaczynamy od małych rzeczy. Od małych, to nie jest wyścig. My tutaj dbamy o zdrowie. Tu się nikt nie odchudza, tylko wszyscy pięknie gubią kilogramy. Koniec, kropka. Zaczynamy, to będzie w opisie. I odpowiadamy sobie na pierwsze 5 pytań. Pytanie numer 1. Co mnie w życiu obciąża? To jest w ogóle wyjście. To jest punkt wyjścia. Czyli co? Praca, życie prywatne. Ja napisałam pobyt za granicą, bo nigdy się to dobrze nie czułam. W tamtym czasie tak sobie pisałam. Jedzenie, choroby, czy chorujemy, czy to jedzenie jest dla was obciążające. Punkt żywieniowy, punkt życiowy. Czyli z czym mi jest w życiu ciężko? Dlaczego jest mi ciężko? Co mnie obciąża? Druga rzecz to jest, jakie zmiany potrzebuję wprowadzić, czyli czego wam potrzeba? Zmienić żywienie, zmienić wybory, nie wiem, nowa praca, nowy biznes, nowy kierunek, nowe studia, musicie zacząć, nie wiem, oszczędzać, musicie, tak patrzę tak z perspektywy żywieniowej, bo my tutaj się skupiamy na żywieniu, ale ja chcę to też podpiąć generalnie pod wasze życie, bo jak jedno się zmieni, zaczniecie dostrzegać inne i zmieniać, więc zrobimy taki trochę miks, czyli z punktu żywieniowego, jakie zmiany potrzebujemy żywieniowo, czy nasza relacja z żywieniem jest zdrowa, czy musimy uspokoić jakieś dolegliwości, to sami sobie odpowiedzcie, czyli jakie zmiany potrzebuję wprowadzić w życie, czyli na przykład, jeżeli jesteście na jakimś zawieszeniu, tak jak ja, ja wam dam najlepszy przykład, przeprowadzam się do Polski, jakie zmiany potrzebuję wprowadzić? Potrzebuję znaleźć sobie miejsce na razie na wynajem w Polsce i się wyprowadzić, stąd zorganizować całą wyprowadzkę. A ja mówię o takich rzeczach, czyli pierwsze, co mnie obciąża, drugie, jakie zmiany potrzebuję wprowadzić. Ja jadę wobec tego, co ja zrobiłam, ja tu nic nowego nie wymyślam, nie wpisuję w sztuczną inteligencję, absolutnie nie. My jedziemy na tym, co mi pomogło i mam nadzieję, że to wam pomoże, a mało tego, jestem pewna, że będziecie mieć taką ścianę, tam jest tylko około 40 medali, a będzie 4000, zobaczycie, bo się jeszcze nawet nie rozkręciłam. Pytanie numer 3. Jakie mam emocje związane z jedzeniem, czyli jakie jedzenie budzi we mnie emocje, czyli czy jak widzę jedzenie, to co? Stres muszę rozładować, tak jak to było w moim przypadku, kompulsywne obiadanie się, czy jak widzę, jak przejem się, czy jestem poddenerwowana, czy jestem poddenerwowana na początku jedzenia, w środku, czy na końcu, czy później, jak już mi się przelewa, tak jak wszystkim nam po świętach. Teraz no nie wszystkim, bo ja trenowałam całe święta, przyznaję się bez bicia, bo dla mnie święta nie są excuse, żeby nie ruszyć tyłka na zewnątrz. Nie ma. Nie ma, jest czas z rodziną, ale jeżeli macie siedzieć i przełączać telewizor, możecie wyjść i się przejść pół godziny, do tego też wrócimy. Więc ja trenowałam. Jakie to jedzenie budzi w was emocje? Czy to jest coś fajnego, czy złego, czy konieczność? Czy jeżeli ktoś zaznał głodu, czy jest to takie napychanie się na później, bo może zabraknąć? Wasza sytuacja życiowa, wasz umysł, co wam mówi?
I teraz dalej, jeżeli macie problemy w ogóle żywieniowe, to co zajadacie? Bo z reguły my mamy tak, że siadamy i tak sobie pozwalamy i w środku dzieją się w nas straszne rzeczy, ja będę o tym mówić, z reguły zajadamy stres, a dobra, bo jest dobre jedzenie, a dobra, to od jutra. Napiszcie sobie, co wy takiego zajadacie, co się w was dzieje. I to jest numer 4 i 5. Pytanie, na które ja odpowiadałam, zaczynając, co wprowadziło lawinę tych zmian ogromnych w moim życiu, czyli rzeczy, które mnie odprężają i uszczęśliwiają. Czyli co was cieszy? Mnie cieszą wyjazdy. Ja jestem urodzona w walizce i w samolocie. Ja bez tego nie żyję. Także ja mam napisane wyjazdy, codziennie ruch, bo ja całe życie uprawiałam sport pomimo tej otyłości, to już nie była nadwaga, tylko otyłość. Spacery po plaży w samotności uwielbiam. Ładuję się spa, sauna, basen, medytacja. I tutaj wystarczy, czyli jeszcze raz, zaczynamy od początku. Co mnie obciąża, jakie zmiany potrzebuję wprowadzić, emocje związane z jedzeniem, jakie jedzenie budzi we mnie emocje, co zajadam, rzeczy, które mnie odprężają i uszczęśliwiają. I od tego zaczynamy. I druga rzecz, jak już będziecie mieć ten zeszyt i wpiszecie sobie pięknie, robimy to przed spaniem, bo to nie ma wymówek, że nie ma czasu, bo ja rano mam dzieci, bo wieczorem nie mogę. Leżycie w łóżku, bierzecie zeszyt i odpowiadacie. To jest tylko 5 pytań. Ja wam nie dam listy to do zrobienia kilometrowej, bo nikt tego nie zrobi. Po prostu z lenistwa, bo słuchajcie, my wszyscy jesteśmy leniwi, bo by było fajnie, żeby się wszystko samo zrobiło i żebyśmy leżeli na kanapie. No to jest marzenie każdego człowieka oczywiście. Więc żeby nie było tego za dużo, żebyśmy mogli stopniowo iść do przodu i wszyscy pięknie chudnąć. Tak, tak, bo to was dotyczy. Czyli zaczynamy od tego. Czyli mamy ten zeszyt. Codziennie wieczorem parę minut. To jest dosłownie 5 minut waszej pracy. Bez tego nie zaczniecie. Jeżeli nie zaczniecie wprowadzać zmian, nic się samo nie zmieni i nie zrobi. I to jest pierwszy tydzień numer 1. Tu. Za tydzień wam powiem, co dalej. Dzielcie się w komentarzach, jeżeli możecie to zrobić anonimowo, jakie wy macie ograniczenia. Wiecie co, my jesteśmy jak otwarta książka, z reguły podłoże. Wiecie, co jest najgorsze w jedzeniu, w odchudzaniu w cudzysłowie, pomimo, że my się tu nie odchudzamy, my tylko jemy zdrowo, jest to, że możemy zrezygnować praktycznie z każdej używki. Możemy zrezygnować z alko, z dragów, z papierosów, ale z jedzenia nie możemy zrezygnować. My musimy jeść, żeby żyć. To jest największa trudność w zdrowym stylu życia. Słowo zakazane, odchudzanie. Wy się nie odchudzacie, pamiętajcie. Wy się nie odchudzacie, wy po prostu zdrowo jecie. Będziemy do tego dochodzić. Czyli robimy zeszyt, to jest tydzień, macie tydzień czasu, bardzo dużo, żeby iść do sklepu, kupić zeszyt. 5 minut roboty. Odpowiedzenie na te pytania uczciwie przed sobą, bez żadnych kłamstw, rzucanie anonimowo na grupę, bo wszystkie detale będą na grupie i na YouTube. Proszę się dzielić, puszczać świat, przepraszam, lajkować. O Jezu, miałam jakieś zapowietrzenie. Tak jak w serialu Przyjaciele, wszyscy aktorzy mają, o Jezu, jeszcze mi spada kamera, cudownie. Czyli jak już się wali, to wszystko. Nieprawda. Nic się nie wali i nic się wam nie zawali. Dobra, mamy zeszyt. I mamy następną rzecz, czyli kupujemy zeszyt, odpowiadamy na pytania. Talerz mocy. Eat healthy, eat well. Słuchajcie, kupujemy talerz. Ja wam zostawię w linku. Cena od 25 do 35 zł. Tutaj nie będzie drogich diet i nie będzie, że na dietę trzeba mieć pieniądze, dużo czasu, bzdura. Nie, tutaj to nie na tym kanale, kochani. Mamy talerz mocy. Bo wy jak zobaczycie, będziecie kłaść według linii, ile macie ziemniaczków, ile macie, słuchajcie, rybek, protein, węglowodanów i warzyw. Zobaczcie, ile jest miejsca na warzywa. Ja wam zostawię to w opisie. To wtedy wizualnie będziecie widzieć, kiedy przeginacie. Ja mam teraz kalorie w oczach. Ja wam mogę powiedzieć, ile to jest 200 ryb. Da się mi rybę, ja wam pokroję 200 gram ryby, bo ja mam to w oczach. Też będziecie mieli. No. Także nie liczymy kalorii, kupujemy taki talerz i nakładamy sobie na taki talerz. I wtedy zobaczycie, aha, dobra, 2 łyżki tutaj makaronu już, to jest moja, to jest zdrowa porcja. Pamiętajcie, że żołądek ma taką wielkość naszej pięści. A jak możemy rozciągnąć żołądek? Do jakich rozmiarów? Do rozmiarów kortu tenisowego. Więc wyobraźcie sobie, co my sobie jesteśmy w stanie zrobić. No. I z tym was zostawię. Widzimy się za tydzień. To będzie fajny projekt. Kula śnieżna się rozkręca. Polecajcie, udostępniajcie.
i widzimy się za tydzień. Ja, widzę, popełniłam błąd, bo napisałam, że to będzie mentoring dla pań tylko, ale to będzie dla panów, bo dostałam tyle wiadomości, czy panowie też mogą, więc zdecydowanie zmieniam logo. Oczywiście, że panowie mogą, bo to nie tylko panie zmagają się z wagą, z problemami i z emocjami. Panowie też, tylko o tym się nie mówi. Także zapraszam też panów, nie ma się czego wstydzić, to nie jest oznaka żadnej słabości. To dopiero trzeba mieć cojones, żeby się zmierzyć ze swoimi strachami. No i właśnie o tym to jest. Także pamiętajcie, że my nie dopuszczamy do tego, że rozciągamy nasz żołądek do wielkości kortu tenisowego. I tyle. Piszcie do mnie mentorowa@gmail.com, ewelinalelewska.com. Zapraszam Was od razu dzisiaj na Spotify, bo dzisiaj w ogóle rzucam temat super. Będzie to później w linku na moich profilach. Inspirująca mentorowa na Insta, na TikToku mentorowa. Dzisiaj będzie o toksykach, o narcyzach i o borderline. Czyli zobaczcie, 3 jakże bliskie nam tematy w dzisiejszym świecie. Także będą o tych 3 podcast będzie o tych 3 osobowościach. Dzięki serdeczne za uwagę i widzimy się wkrótce. Także pamiętajcie, że będziecie pięknie tutaj gubić kilogramy. I nie potrzeba Wam drogich diet, obozów odchudzających, tylko wiary w siebie. Ja Wam powiem, jak to zrobić. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.